Może Was to troszeczkę zdziwi, ale właśnie ten wstęp rozpoczynam z domu, bo właśnie wczoraj wróciłem z tego 5. etapu Camino, czyli przyjechałem od Wrocławia do Zgorzelca. Bardzo się cieszę, że ten etap też połączył mnie z wspierającymi ten kanał, którzy też zobaczyli, że coś z tego powinno być i Camino w swoim życiu trzeba przeżyć. Podzieliłem go na 2 etapy, czyli najpierw jechaliśmy z Wrocławia do Złotoryi. To wyniosło nas 97 km, bo nie jechaliśmy główną drogą, tylko tak jak idzie w większości, tak jak idzie szlak Jakubowy Via Regia, a następnie ze Złotoryi zmierzaliśmy w kierunku Zgorzelca aż do mostu na granicy, gdzie dalej następny etap, no to jest oczywiście etap do Drezna. Zgorzelec-Drezno z kolei ma 130 km. Kilka takich rzeczy na wstępie. Jak zobaczycie moje poprzednie filmy, to zobaczycie, że jechałem na takim starym gruchocie, którego miałem 25 lat. Ten rower nowy kupiłem w grudniu ubiegłego roku i teraz dopiero przeszedł taki faktyczny test. To jest Cube Nulan, bardzo fajny rower. Zresztą potem go zobaczycie, bo o nim będę troszeczkę opowiadał. Słuchajcie, każdy z tych etapów, bo to jest etap kończący tą część polską, więc każdy z tych etapów, które przeszedłem od Krakowa aż do Zgorzelca, coś pozostawił we mnie, pokazał inne piękno Polski, ale dał naprawdę czas na to, żeby przemyśleć pewne sprawy życiowe, spotkać ciekawych ludzi. Na każdej drodze spotykałem ludzi, którzy też pielgrzymowali, o dziwo, albo na rowerze, albo na piechotę. No ale ogólnie na tym etapie spotkałem ludzi, z którymi mogłem porozmawiać o życiu. I to jest najważniejsze. 2 wspierających, jednym z nich był Władysław, oczywiście dlatego też ten film, nasze spotkanie przetłumaczyłem na język czeski, żeby Wlad mógł też po prostu w Czechach u siebie pokazać znajomym tą trasę. A drugim był Robert, który mieszka w Lubaniu i jak tylko dowiedział się, że ja będę tym szlakiem szedł i będę przez Lubań przechodził, no to zadzwonił, skontaktował się ze mną, powiedział nam dużo fajniejszą tą trasę, jak ta trasa przejść, bo rowerem tam niektóre miejsca są bardzo ciężkie, bo jest to teren bardzo górzysty już w wielu przypadkach. No i przede wszystkim zaprosił nas na wspaniały obiad, za co serdecznie, Robercie, dziękujemy. Cieszę się też, że pojawiłeś się w naszym życiu i też że my pojawiliśmy się w Twoim życiu, bo to jest bardzo istotne. Mogliśmy trochę porozmawiać. Myślę, że te wskazówki różne dały Ci do zrozumienia. Także jak widzicie, 2 wspierających, nie tylko wspierających na kanale, ale wspierających w życiu. I chyba o to chodzi. Moi drodzy, przenieśmy się może do etapu 1 i startujemy z naszym Camino, z 5. etapem, czyli startujemy z Wrocławia. No i przygotowani jesteśmy już do ostatniego etapu na terenie Polski naturalnie, bo dzisiaj jadę z Wrocławia do Zgorzelca, do granicy polsko-niemieckiej. Proszę bardzo, to jest mój nowy nabytek, który w grudniu tamtego roku kupiłem, więc rower jest już inny niż w tych etapach pozostałych. Ja tradycyjnie jestem wcześniej na dworcu. No i czekam na pociąg do Wrocka, dlatego że, no, żeby było ciekawiej, nie jadę tym razem sam. Ale bardzo się cieszę, bo jedzie ze mną kumpel, który jest tak na marginesie subskrybentem tego kanału i wspierającym. Także jak widzicie wszyscy, dużo ciekawych znajomości przez kanał można nawiązać. I też ten znajomy powiedział, że ma ochotę poświęcić 2-3 dni ze swojego życia po to, żeby przede wszystkim zrobić coś takiego i pewne rzeczy w życiu przemyśleć, przejechać, porozmawiać te 2-3 dni, spędzić ze mną. No i może potem rzucić się na następny etap już z Polski dalej. Tak więc czekamy sobie na pociąg i jedziemy do Wrocka. No, 2 wspierających, jednym z nich był Władysław, oczywiście dlatego też ten film, nasze spotkanie przetłumaczyłem na język czeski, żeby
Ostatnim razem, jak pamiętacie doskonale, tutaj się pożegnaliśmy. Mamy fajny, stary, po niemiecki dworzec Wrocław Główny. No, bardzo fajny architektonicznie. No i stąd będziemy dalej ruszali. Rowery są już przygotowane. Tu proszę, subskrybent wierny. Także, pozdrawiam serdecznie widzów Artura Wójtowicza. No, także walimy w kierunku Zgorzelca. A ja jeszcze będę chciał wam jedną rzecz bardzo ciekawą pokazać, bo mam bardzo fajną, wiecie, taką apkę w komórce dla wszystkich, którzy są wielbicielami Camino, którzy lubią drogę Świętego Jakuba w Polsce. Jak się nimi posługiwać, moi drodzy, za chwileczkę wam pokażę. Bardzo pomocna rzecz. Tak więc będziemy jechać Środa Śląska, Legnica, Złotoryja, aż do Zgorzelca, do granicy polsko-niemieckiej, moi drodzy. O, proszę bardzo, tutaj macie na komórkę, możecie ściągnąć sobie taką apkę, bardzo fajną, która się nazywa Camino w Polsce. Naciskamy. Ja akurat, są wszystkie drogi Camino naturalnie, ale ja akurat, moi drodzy, wybrałem sobie Via Regię, którą podążam. Apka fantastycznie pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, czyli we Wrocławiu, ile do Zgorzelca zostało. Apkę można powiększać, elegancko pokazuje wszystkie miejsca na szlaku, miejsca noclegowe. Po prostu powiem szczerze, o, ja sobie wybrałem Via Regię, jak widzicie, nie? Po prostu w mojej ocenie fantastyczna rzecz. Wszyscy, którzy wyruszają na Camino, polecam, żeby sobie do komórki załadowali. Fajna sprawa, bardzo, bardzo pomocna. Dobra, ruszamy. Cały czas jechać. Ja od razu mówię. To są, moi drodzy, o, pa, tu zmęczony, ale wierny. Najważniejsza cała sprawa to polega na tym, żeby wydobyć się z Wrocka w kierunku Legnicy. Nie będziemy się tak typowo trzymali na początku drogi Jakubowej, dlatego że musielibyśmy kupę rzeczy nadkładać i to wszystko objeżdżać, ale chciałem wam pokazać fantastyczne uroki Wrocławia, te liczne kanałki, te wspaniałe, powiem wam szczerze, miejsca. To są ekstra sprawy. Cieszę się też przede wszystkim, że ktoś z subskrybentów chciał jechać, żeby wspólnie spędzić czas, pogadać o życiu, o różnych sprawach, bo tak jak już widzieliście w tych 4 poprzednich filmach, Via Regia i trasa Jakubowa to jest właśnie to miejsce, gdzie można odpocząć, odkorkować się, mieć wszystko w 4 literach. Komputer, pracę, spokój, trzeba odetchnąć, trzeba poczuć, że się żyje, bo chyba o to w życiu chodzi, żeby czuć, że się żyje, nie? Nie wiem, czy dacie wiarę, ale jeszcze kompletnie nie wyjechaliśmy z Wrocławia. Ludzie, my już 13 kilosów dmuchamy. Jesteśmy przy czymś takim jak, co my tu mamy? Wrocław Leśnica. Patrzcie, jaki ładny. Piaskowca pomnik ładny. No, fajny, no. Elegancka Matka Boska po drodze. Tu jakiś pałacyk jeszcze po drodze jest. A my już, no w sumie 15 kilosów będziemy dmuchać przez sam Wrocław, moi drodzy. Ale dobra, dajemy, ile fabryka dała. Potem zareklamuję wam ten rower, bo naprawdę warto. No i moi drodzy, jakaś nadzieja jest, bo już kończy się teren zabudowany. Czyli mamy koniec Wrocławia. Jak sobie spojrzymy, to wychodzi na to, że 16,5 km przez sam Wrocław jechaliśmy. Godzinę 17 minut, bo na światłach musieliśmy stawać. Ale jest tutaj bardzo elegancko, już się idzie. Po drodze są bardzo fajne, urokliwe kościółki. Jak się tą leśnicę przejedzie, to jest to, moi drodzy, elegancko. Jedziemy, pierwszy taki dłuższy odpoczynek zrobimy w Środzie Śląskiej. Myślę, że jakoś tam się doczłapiemy. Okazuje się, że nie dojedziemy do Środy Śląskiej, tylko będziemy ją bokiem mijać. Normalnie byśmy jechali, gdybyśmy tak jak samochód jechali, to byśmy lecieli przez Środę Śląską, ale my jedziemy takim niebieskim szlakiem rowerowym. Zobaczcie, jakie urokliwe miejsca tutaj są. Fajnie. Tyle tylko, że wiatr na nas wieje. Jedziemy pod wiatr cały czas, a nie z wiatrem. Ale damy radę spokojnie. Ale też powiem wam szczerze, tutaj urokliwe miejsca są. Tak jak przez takie laski, przez takie polanki. Nie trzeba się telebanić wśród tych samochodów. Kurde, coś mi się tutaj wyłączyło. Nie wiem, co mi się wyłączyło. Powtórzę jeszcze raz. Sytuacja jest tego typu, że gdybyśmy jechali normalnie trasą, byśmy lecieli przez, moi drodzy,
przez Środek Śląską, a my będziemy mijać ją bokiem, bo tutaj tędy prowadzi niebieski szlak rowerowy. Ale patrzcie, jakie urocze miejsca tutaj są. Fajny lasek, fajnie czas mija, szybko nam to leci. Pogawędka jest o różnych rzeczach. Także moi drodzy, nic tylko być wspierającym, nic tylko brać, robić, wspólnie działać, bo to jest podstawa. No dokładnie, Władysław mówi. Dobra, ciśniemy dalej, nie? Jedziemy. No i moi drodzy, żeby nie było tak, że my się opierdzielamy i poboczami jedziemy, ale tak jak widzicie, wpadliśmy również, co jakiś czas wpadamy sobie tutaj na ten etap, który jest z Via Regią związany. No pamiętajcie o tym, że właśnie tą drogą, gdzieś tam za czasów Kazimierza Wielkiego, ludzie na piechotę zdążali do Santiago de Compostela. Ale bardzo się cieszę, że spotkaliśmy w końcu muszlę, bo trochę z Wrocławia nam zeszło, żeby wiecie, tam wyjechać, bo z 17 km przez Wrocław jechaliśmy, ale teraz już 30 km prawie przejechaliśmy. Patrzę, niesamowite takie wrażenia, przez same lasy się jedzie, super fantastyczna, moi drodzy, sprawa. No i mamy naszą muszlę Świętego Jakuba, więc jesteśmy już na szlaku, tym prawidłowym szlaku, czyli na Via Regia. Oczywiście nie będziemy przez Środę Śląską szli, tylko będziemy mijać, bo ten szlak obchodzi Środę Śląską i potem wchodzi do Legnicy. No i tak też my się po prostu kierujemy. No właśnie. No i właśnie, jesteśmy już, jakiś tam pies ujada. Wjechaliśmy już na teren gminy Środy Śląskiej. Środa Śląska jest tak w połowie drogi między Legnicą a Wrocławiem. No i po drodze cały czas mijamy nasze muszelki Świętego Jakuba. Tak więc przez Środę Śląską, jak powiedziałem, nie będziemy jechać, ale na jej wysokości mniej więcej, troszkę ją objeżdżamy. Więc ten szlak właśnie fajnie idzie, bo prowadzi znowu nie przez takie miejsca jak drogi, tylko poboczami, czasami szutrami. No ale w międzyczasie bardzo fajnie. Ile my tu już mamy? 31,2 km. No i piękne lasy są, faktycznie. Jechaliśmy, to fantastycznie pachnie grzybami. Też można się tu kiedyś wybrać. A zresztą w ogóle ten teren jest bardzo ciekawy, bo tutaj grzyby, a potem w Złotoryi będziemy mieli płukanie złota. Więc moi drodzy, to góry sobie. Także tego wszystkiego tutaj jest bardzo oryginalny. Ten odcinek od Wrocławia do Zgorzelca jest. Bardzo fajnie się on zapowiada. Dobra, ciśniemy dalej. No przez sekundę byliśmy święci, moi drodzy, bo jechaliśmy, było święte, ale no już kiła. Za chwilę będziemy nieświęci, tak? Także to życie ludzkie się bardzo zmienia, i święte, i nieświęte. Koniec świętości. No ale coraz bliżej Legnicy jesteśmy. No i gdzieś, moi drodzy, dotarliśmy elegancko. Będziemy musieli odpocząć. Tutaj widzimy, muszelka idzie, skręca. A jesteśmy przy kościele, żeby było ciekawiej. Bardzo fajny kościółek, powiem wam. Parafia Świętego Marcina. Chcieliśmy podbić pieczątkę, ale oczywiście ksiądz stwierdził, że nie. On nawet nie ma pieczątki parafialnej, także czad po prostu, nie? Mówi, będzie po południu, teraz to nie będzie jechał. Ja mówię, no to nie, no to dzięki, do widzenia. Ja mówię, przecież ksiądz ma nawet chociaż pieczątkę parafialną. No nie, nawet nie mam parafialnej. No jak może ksiądz nie mieć parafialnej? No ale trudno, trzeba będzie gdzieś w sklepie podbić. To jest parafia Świętego Marcina. Bardzo fajny kościółek po drodze. Bardzo taki fajny, stary. No Marcina, płaszcza cięcie, Marcina zajęcie, nie? No. W razie czego, także nawet nie ma możliwości wejścia do kościoła, bo widać tutaj pewnie z doskoku ten ksiądz jest po prostu. No ale nic. Słuchajcie, miałem zbytnio nie reklamować i nie bawić się w reklamy, ale chcę się podzielić taką rzeczą. Ci, co oglądali te moje wyjazdy wcześniejsze etapy, to widzieliście, jakim gratem ja jeździłem. W grudniu kupiłem Cuba Nolana i to jest prawdziwy taki jego test, większy, duży, lepszy. Powiem wam, że to jest niesamowita droga, bo tutaj są i szutry, i piaski, i asfalt, i on się genialnie naprawdę spisuje na tej trasie, wam powiem, żeby nie było niejasności. Ma masę plusów w porównaniu do tego poprzedniego grata starego. Przede wszystkim bardzo stabilna kierownica jest.
Bardzo fajna, no i tym to mogę do Santiago cisnąć, bardzo fajnie idzie się oprzeć. Co więcej, bardzo fajne przełożenia, bo ma 20 przerzutek, 2 z przodu, 10 z tyłu. Pasuje i na szutry, i na szosę. Ja i nie znam się na rowerach, niektórzy mówią, że to jest chyba gravel, czy nie gravel, nie pamiętam. Sami ocenicie, ci co się znają, to będą wiedzieli, co to jest ten Cube Nulan Pro. Ale naprawdę powiem wam szczerze, że bardzo fajny rower i bardzo dobry. Zresztą tutaj Władysław mnie namawia, żebyśmy nie tylko na Zgorzelcu skończyli, ale żebyśmy dalej lecieli na Niemcy w kierunku Frankfurtu. To już nie w tym roku, ale może w następnym oczywiście się rzucimy w tym kierunku, bo naprawdę tym jak się da z buta, to już praktycznie 40 km przejechaliśmy, a do samej Legnicy jest 77 z Wrocławia, więc połowa drogi już za nami, więc nawet dosyć szybko jedziemy. Powiem wam szczerze, że tak jak mówię, reklamy miałem nie robić, ale naprawdę polecam. Fajna sprawa. Fajny rower. Dobra, idziemy sobie odpoczynek w końcu taki pierwszy porządny zrobimy, nie? No. No, dobra. Kunda! I dobrze. No i pogoda tylko nam cały czas wieje w buzie. Hamuje nas wiatr. Ale dajemy radę. Ale zobaczcie, jaki ten jest fajny. Może to jest jeszcze Szczepanów, albo już jesteśmy za Szczepanowem, bo nie do końca wiem. Ale ten też jest oryginalny kościół. Bardzo fajne tutaj kościółki są po drodze, bo tu widać ewidentny wpływ tej kultury niemieckiej, pruskiej. Wszystko ceglane, tak jak na tych ziemiach odzyskanych. No, ciekawa. Każda część tego etapu od Krakowa jest inna. Inna jest ta trasa z Ojcowem, inne jest śląskie, inne jest opolskie, inne jest wrocławskie. A jeszcze inny jest ten etap, moi drodzy, właśnie z Wrocławia do Zgorzelca. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa architektura, bardzo ciekawe miejsce. Najważniejsze jest to, że trzymamy się dalej szlaku Jakubowego, bo on jest fajny. Powiem wam, że Dolny Śląsk jest naprawdę uroczy. Lubię te poniemieckie miasteczka, zamki, pałace. O, tutaj macie, widzicie, różne takie budynki oryginalne. Kurczę, musiałbym to dalej zrobić. O, tak. Bardzo urocze, bardzo ciekawe budynki, bardzo ciekawa architektura, bardzo ciekawe kamienice. Naprawdę coś fantastycznego. Patrzcie, droga brukowana, tutaj asfalt, tutaj trochę bruku. Wszystko, moi drodzy, elegancko. Ma to swój urok. Te takie fajne dolnośląskie miasteczka. No, jesteśmy coraz bliżej Legnicy. Cieszę się, że Władysław się zdecydował. To jest taki fajny czas, gdzie można porozmawiać o życiu, porozmyślać pewne rzeczy, porobić plany. Wiele osób, którzy są subskrybentami, gdzieś tam, zwłaszcza wspierających mnie, wciągnęli mnie w jakieś różne tematy, gdzie mogę się dzięki nimi u nich pojawiać. Na przykład w sierpniu będę szlakiem pana samochodzika jechał, tym razem Wyspy Złoczyńców, i w Ciechocinku u kolejnego wspierającego będę. Namiot sobie rozbiję i też pogadamy o życiu. Także nic, tylko być bliżej ludzi, moi drodzy. Być bliżej ludzi, a to naprawdę pomaga, bo wtedy wiele problemów się rozwiązuje. Jak i również w inne miejsca też wyciągali mnie wspierający. Myślę, że to wszystko będzie zrealizowane. Oczywiście, jeżeli czasu pozwoli i Bóg da sił, nie? A teraz dalej sobie ciśniemy w kierunku, moi drodzy, tradycyjnie Legnicy. Myślałem, że ominiemy Środę Śląską, ale okazuje się, że jednak przylatujemy przez Środę Śląską, gdzieś tam jedziemy po drodze. No i ten szlak Jakubowy też tędy wiedzie, między innymi, moi drodzy. Także byle do Legnicy na razie. Właśnie tak jak mówię, wiecie, urokliwe, stare miasteczka, bardzo fajne kamienice, bardzo fajna architektura, taka poniemiecka.
To niby kościół świętego Andrzeja, nie wiem czy to tutaj, czy nie tutaj. Ale jedna rzecz jest bardzo fajna. O kurczę, jakie mury. Po co się tu zatrzymałem? Moi drodzy, zatrzymałem się po to, żeby pokazać wam ten przepiękny... Tak, to jest ten chyba kościół świętego Andrzeja, bo tu patrzcie. Przepiękny pomnik macie. Ładny piaskowiec. To jest Jan Nepomucen. Tradycyjnie kwestia tam zrzucania z mostu, jak widzicie. I to jest chyba ten kościół świętego Andrzeja. Po drodze, patrzcie, elegancki, fajny. Kurna, gotycki, strzelisty. No, Władysław też tutaj. No, eleganckie, eleganckie. Ta wieża to jest w ogóle bardzo fajna. No, super, super. Fajny, niesamowity, powiem wam. Jedziemy, kurde, bo czas nagli. Czas nagli, ale powiem wam szczerze, że z każdego z tych etapów jestem niezwykle zadowolony. Niezwykle. Nie macie nawet pojęcia jak. To pokazuje piękno Polski. Każdy z tych etapów ma kompletnie inne elementy. Pokazuje jak Polska jest piękna, bogata architektonicznie, kulturowo. Niesamowita sprawa. Serdecznie naprawdę zachęcam, jak ktoś jest z okolic Wrocławia, żeby wybrał się w kierunku Zgorzelca drogą jakubową Via Regia. Na pewno, moi drodzy, kupę rzeczy zobaczycie. O, na przykład Władysława błądzącego tutaj. Tak więc jak widzicie, dalej w kierunku Legnicy cały czas trzymamy się naszego szlaku jakubowego Via Regia. Fantastyczna sprawa, fantastyczna architektura, cisza, spokój, Vlad. Jest petarda. Jest petarda, tu jakiś kościółek i ciśniemy. O, dzięcioły są, różne rzeczy się tu dzieją, moi drodzy. Takie dróżki przez wioski, przez mieściny różnej maści, ale można być, mówię, bliżej człowieka, a z dala od komputera i to jest najważniejsze, i bliżej Boga, to jest najważniejsze też. No i elegancko wjechaliśmy w Góry Sowie. Wydrapaliśmy się. No i będziemy mieli za 12 km mamy miasteczko. Tam mamy przerwę. I tam mamy przerwę. No i tyle w sumie. I jeżdżamy do Zgorzelca. A jeszcze zostało 3 godziny jazdy. Na południe powinniśmy być. Zobaczymy jak będzie pociąg. I wracamy do domciu. Ale subcio. Piękne lasy. Tutaj jak sypnie borowikiem, to ja bym tu chciał mieszkać. Piękne lasy. Same świerki. Góry Sowie. Ciekawostek na tej trasie dolnośląskiej jest bardzo dużo. Na przykład wszędzie są przystanki na żądanie autobusowe, a tutaj są na życzenie. Ale tutaj chcieliśmy wam pokazać jeszcze jedną ciekawostkę. No ciekawostkę, ale powiedziałem. Patrzcie, macie muszelkę, macie nasz szlak i te wszystkie drzewa są podpisane przez jakichś pielgrzymów. Macie, w 1990 ktoś szedł i się podpisał. 2020. Zuzia 2020. Ciekawe, nie? Ale to wszystkie artefakty. I tam cały las popisanych drzew. Ciekawa sprawa, nie? O, tutaj też mamy. Sobie podejdziemy. Kwiecień. Tu jakiś co to jest? A, no, widzicie? Popisane Paweł, Radek i tak dalej. 2001. Tu taki krzyż jest. Też ciekawostka. No. Ciekawa sprawa. O, tu ktoś krzyż wyrył. Także wiele tajemnic kryje ta dolnośląska droga. 4. No. Kasia 19 kwietnia. Także moi drodzy, nic tylko cisnąć, a przede wszystkim cisza, spokój, bo tu jedziemy przez taki fajny lasek. Cisza, spokój, coraz bliżej Legnicy.
No i przypomnijcie sobie, jak mówiliśmy we Wrocławiu, że do Legnicy jest 77 km tą drogą jakubową. Można? Można. Słuchajcie, nogi do Dubska włażą, ale żeśmy dodmuchali. Teraz do centrum jeszcze nam 6 km zostało. No i jak już będziemy elegancko w centrum, to będziemy mogli, moi drodzy, bez najmniejszego problemu chwilkę tam odpocząć i zostaje nam cisnąć do Złotoryi. Może podskoczymy do katedry w Legnicy. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o tą Via Regię tutaj na Dolnym Śląsku, o ten szlak jakubowy, to jest on naprawdę fantastycznie oznaczony. Nie musicie się tym przejmować. Jest on super oznaczony. Raczej nie można się zgubić. Elegancki, po prostu elegancki. Sprzęt cicho stoi. To możemy polecić to tylko grubsze opony, no nie? No, grubsze opony, Bo dlatego... są takie miejsca, gdzie jest piasek, no nie? Bo często są to drogi szutrowe, no. To jest prawda. Ten szlak jakubowy wiedzie takimi drogami szutrowymi. To też jest prawda. To krajobraz jest boski. Krajobraz jest boski, jest naprawdę elegancko. Także, no dobra, ciśniemy do centrum. Dobra, po raz pierwszy się wezmę i, moi drodzy, pokażę tutaj. Żeśmy trochę zawalili w Legnicy. Nie dojechaliśmy do katedry, bo pojechaliśmy nie na centrum, ale zresztą musielibyśmy się wtedy wydostawać. Więc robić kółko bardzo duże, a czas nas nagli. Więc przejechaliśmy przez taką nową obwodnicę, bo też można przejechać, żeby stąd wydostać się na Złotoryję. Niby nam pokazuje, że mamy 1,5 godziny jeszcze do Złotoryi, mniej więcej. 19 km. 19 km. Tak niby nam pokazuje. No i tak pewnie będziemy jechać. My tam sobie godzinę więcej dajemy czasu, żeby po prostu trochę było więcej. Ale chciałem wam pokazać jedną rzecz. Jak się wyjeżdża na tą nową obwodnicę, to tutaj jest po prostu kostka brukowa. Kompletna kostka brukowa w kierunku, moi drodzy, Złotoryi. Szczerze mówiąc, to no fajnie, ładnie wygląda, ale dla roweru to myślę, że nie za bardzo to jest. Gehenna na dupę. No właśnie, gehenna na dupę, tak tu kolega mówi, nie? No ale trudno, te 1,5 godziny to się jeszcze doczołgamy do tej Złotoryi, bo to tam sobie zaczniemy złoto dopiero płukać. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w Złotoryi są co roku chyba ogólnopolskie zawody w płukaniu złota. Tam też jest, my mamy nocleg zaraz obok Muzeum Złota. No to wam pokażemy, gdzie będziemy spali. Jakby ktoś chciał, tam jest przemiła pani Marta. Z nią idzie się bardzo fajnie dogadać i można przekimać. Specjalnie wzięliśmy ten pierwszy dzień taki dłuższy niż jutrzejszy dzień, bo wiadomo, że będziemy mieli zakwasy. Więc 97 było do Wrocław-Legnica, a teraz jeszcze tam ze... ile mówisz? 19, no ze 20, tak jak mówili, jest, bo myśmy trochę już przejechali przez tą Legnicę, więc razem te 97 do 100 km dzisiaj zrobimy, a jutro ma być dużo mniej, moi drodzy, i wtedy będzie sytuacja tego typu, że jutro będziemy mogli dać sobie trochę odpuścić do Zgorzelca. No to taka porada praktyczna. Myślę, że jak ktoś jest tam lżejszy i sobie mniej... No akurat dobra pogoda jest to, że mamy fajną pogodę, nie mamy deszczu, nie mamy upału, nie? Ale wiatr permanentnie od zachodu wieje i cały czas nam w mordę wieje, więc to jest bardzo takie, no, nie za specjalne, bym powiedział. Myślę, że... To hamuje i to ostro. No właśnie, to nas hamuje. Dobra, ciśniemy dalej, bo czas pani Marta czeka do 19, żeby nam otworzyć cały interes, nie? Z czego znana jest Legnica? No, to jest Zagłębie Miedziowe. Macie KGHM, Huta, Miedzi, Legnica. Tutaj Lubin, Legnica. No i z dwóch rzeczy w zasadzie jest chyba znana Legnica. Jedna to z tego Zagłębia Miedziowego, że z kopalni miedzi, a drugie przecież tu była sztab generalny wojsk radzieckich. Zaraz po II wojnie światowej, stąd zarządzano jednostkami radzieckimi. Podobno jak oni się wyprowadzali z Polski, to nawet żerandole demontowali i wszystko kompletnie zabierali. Ale moi drodzy, właśnie obok tej KGHM Polska Miedź, oddział Huta Miedzi Legnica, jedziemy, bo to jest ulica Złotoryjska, więc ciśniemy w kierunku Złotoryi. Jeszcze nam podobno zostało 15 km, jak mówi Vlad. Zresztą powiedział mi w tej chwili, że
Cieszy się, że go zabrałem, dlatego że mógł uwierzyć w siebie, bo myślał, że po 20 km siądzie, a my już ponad 80 km zrobiliśmy, moi drodzy, więc wydaje mi się, że nawet chociaż dla tego jednego warto wziąć kogoś, żeby ten ktoś wziął i uwierzył w siebie. Uwierzył w siebie i zobaczył swoją wartość. Dobra, moi drodzy, rowerki stoją, ciśniemy na Złotoryję. No i jak na dzień dzisiejszy dotarliśmy. Złotoryja, przede wszystkim kraina złota, ale po drugiej stronie jest to kraina, jak mówiły tutaj szyldy, przede wszystkim jest to kraina wygasłych wulkanów, bo tutaj były wygasłe wulkany. Patrzcie, sprzęcicho nasze jest. Jedziemy na nocleg i jedziemy zwiedzać troszkę Złotoryję, bo już nogi wchodzą głęboko, ale 100 dzisiaj zrobiliśmy, więc myślę, że fajnie było, udany dzień. No, kazaliście, żebym ćwiczył, no to ćwiczę. Słuchajcie, dzisiaj 100 zrobiliśmy. Tu jak widzicie Złotoryja, czyli na płukanie złota się wybraliśmy. Nogi do dupy włażą z rowerami, ale 100 zrobiliśmy. Moi drodzy, dotarliśmy na miejsce. Nocleg wzięliśmy sobie w szkolnym schronisku młodzieżowym Zacisze. Serdecznie polecam. Bardzo fajny budynek. Powiem wam tak, nocleg kosztuje 60 zł od osoby, więc jest elegancko. Co więcej, tutaj mają pieczątkę z muszlą, więc nie trzeba nigdzie szukać. Jak wieczorem przyjdziecie, oni też mają w recepcji pieczątkę z muszlą, moi drodzy. Wszystko jest. Kuchnia jest, pralnia jest. Spoko tutaj przynocujecie za ludzką cenę. Jesteśmy na ryneczku w Złotoryi. Podobno jest on bardzo, moi drodzy, ładny. Patrzcie, w tamtą stronę jest Muzeum Złota, tam też sobie pójdziemy. Tutaj mamy kopalnię Złota Aurelię, gdzie się złoto bierze. A to miejsce dla nas, specjalnie dla nas, dla Władysława i dla mnie, czyli Aleja Złotych Ludzi, moi drodzy. No drugich takich nie znajdziecie. Co tutaj 100 zrobili. Do tamtego kościoła też sobie dojdziemy. Chcę tylko tutaj wejść, zobaczyć, co to za koleś tam stoi, czy to Nepomucen, czy kto to w rynku stoi tutaj. Wydaje mi się, że górnik. A nie, mieszczan, bo tu było, że to jest chyba 7 mieszczan. To jest pomnik górników. Kurwa, mówię ci, że mieszczan. Patrz. Żeśmy szli tutaj. Skwer 7 mieszczan. Złotoryję nawiedzała straszliwa zaraza. I tak dalej. To sobie już doczytacie. A tego kolesia... A, fontanna, ta, to chyba ten z kilofem, może i górnik, może masz i rację. Ta. Tutaj, moi drodzy, druga część rynku. Patrzcie, jaka fajna, urocza fontanna. To pewnie był kiedyś urząd miasta stary. Chcę wam pokazać te kamienice i kościół parafialny. Urocza sprawa, zaraz tam też wpadniemy, ale tak jak powiedziałem, jeśli ktoś potrzebuje pieczątkę, moi drodzy, z muszlą, to w naszym schronisku ona jest. Więc nie trzeba tutaj kręcić, jakby ktoś się spóźnił, a proboszcz by nie chciał otworzyć, to w tym schronisku, jeżeli będziecie nocować, tą pieczątkę w recepcji macie. Patrzcie, to fajnie. To chyba był kiedyś urząd miasta, tak mi się wydaje. Centrum monitoringu teraz jest jakieś. Ale ja ludzi sukcesu, kurde. I dlatego tutaj Władysław przyjechał ze mną. To jest kurna, ale ja ludzi sukcesu. Patrzcie, ile tajemnic kryje ten kościół w Złotoryi. Tutaj byli templariusze, moi drodzy. Widzicie? To jest ciekawa sprawa. Tylko wtedy pewnie to byli piastowie śląscy tutaj. No, wieża w ogóle, żeby tu wchodzić. No to nie będziemy wchodzić, bo już za późno przyjechaliśmy. Także Popelina jesteśmy. Tu macie jakieś fajne, zabytkowe płyty z różnymi kwestiami. O, tu nie doczytamy się, ale może ktoś sobie powiększy albo zrobi zrzucik. I jakieś rzeczy odkryje, no to jak najbardziej dawajcie wtedy, moi drodzy, w komentarzach, więc to jest śladami też trochę i templariuszy, moi drodzy.
tu jeszcze przed kościołem jakiś zagadkowy człowieczek. Valentin i Rosendore? Nie wiem, 1490, 1556. No, jak ktoś zgadnie, kto to jest, albo wygrzebie, to dawać w komentarzu, moi drodzy, tego zawodnika. Patrzcie tu z boku, jakie rzeczy się dzieją. Jakieś tam tajemnicze wejście na górę. Jutro tam musimy skoczyć. I tu jakiś zegar czy coś, bo tu nie studzienka, ale tu są jakieś krypty. Tam pochowani, gdzieś tu się schodzi do krypt. Widzicie? Jakieś groby. No i te różne maści inne. Księża to są. Tak się wydaje. Ja wiem, zobaczymy. Ale kto? Stary, jutro podskoczymy. To A wiesz co to będzie tu? no, To będzie kapsuła czasu. jaka kapsuła Na czasu? pewno to będzie kapsuła czasu, coś takiego. Kapsuła czasu. Co za zawodnik. Ale to ciekawe, czy to tam zakrystia, czy jakieś wejście. Patrzcie, to chyba jakiś Archanioł Michał, tak? Jakiś ołtarz, tak? Modlitwa do świętego Archanioła Michała. Dobra. No, to jest wejście główne do tego kościoła. Jutro postaramy się tu wbić. Nie zostawimy tego tak jak Legnicy. Bardzo ciekawy, oryginalny kościół. Tu różnej maści. Co my tu mamy? Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Tutaj jest. To jest ciekawa sprawa, patrzcie. No, czyli Dolny Śląsk też kryje swoje tajemnice. A tu, moi drodzy, mamy mury miejskie w Złotoryi. Też fajna rzecz, fajna sprawa. Będziemy coś przekąsić. To są mury miejskie. A to co? Urząd Stanu Cywilnego. O, tam sobie pewnie ktoś właził i pilnował tych murów miejskich. Tu jakąś basztę mamy. Przy okazji musimy coś skręcić do jedzenia. No i widzieliście
widzieliście bazylikę, jak wygląda w środku. Tak się zaczął nasz kolejny dzień. Tak jak z Władysławem mówiliśmy, myślałem, że problemem będą nogi. Problemem nie są nogi, tylko tyłek. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Ale tyłek od siodełka tak boli, że jak dzisiaj mamy jeszcze 80 km zrobić, to dopiero masakra będzie. No ale czeka nas niespodzianka. Czeka nas niespodzianka, dlatego że odezwał się kolejny wspierający programu. Po drodze mieszka w Lubaniu. Powiedział, że bez problemu możemy po drodze do niego zajechać. A jak do niego zajedziemy, to przygotuje dla nas obiad. Nawet był w stanie nas spokojnie podrzucić samochodem. Jakbyśmy w Zgorzelcu nie złapali pociągu, to do jakiegoś Węglińca, żeby w drodze powrotnej było. Także moi drodzy, fajnie się zapowiada. Fajnie się zapowiada, co więcej, ten człowiek jest miejscowy, więc nam powiedział, którą trasę wybrać, bo powiedział, że jeżeli byśmy jechali tą przez Lwówek Śląski, to jest to droga masakra. Tam są takie wzniesienia jak tylko, ale jest inne jeszcze, inna droga, którą będziemy jechać i właśnie jadąc tą inną drogą mamy dużo łatwiej i dużo lepiej. Dobra, wcześniej wyjedziemy, będziemy mieli więcej czasu, bo i tak dzisiaj będziemy pewnie wolniej jechać. Proszę bardzo, ze Złotoryi wyjeżdżamy. Mamy źródełko Świętej Jadwigi. Ciekawe, gdzie ono jest. Czy jest jeszcze, czy nie ma? Jakby odkopał, to by na pewno coś wyciekło. Może i jest. Ale Zobacz. Kwiatkowiec. No. Wzięliśmy taką trasę, podobno komuś tu się już nudziło. Pomazał. Krucze skały. Ale patrz jakie kolory, niebiesko-żółty, podejrzane. No. Jakiś Ukraińcy tu byli. I tu już z tych Jerzmanowic, jakichś tam małych, wielkich, dalej prowadzi nas oczywiście szlak Jakubowy. Bardzo fajna rzeka Strągowa. Powiem wam, przy tym źródełku przerażające tylko to było, że te bzdury, które tam były pomalowane, to przez ukraińskie farby. Weźcie przez ukraińskie kolory i ukraińskie napisy. Słuchajcie, weźcie sobie wyobraźcie, że jeżeli tak małe, zadupiaste wioski są obsadzone przez Ukraińców, to tutaj jest ich zalew, moi drodzy. Tutaj jest ich zalew. Patrzcie, jaka ładna rzeczka. Mamy 12 km do Lwówka Śląskiego. To już trochę odsapie się. Akurat ciśniemy tą drogą. Potem można fajnie skręcić w las i przy jeziorach jechać. To są takie mniejsze wzniesienia. Jest dużo łatwiej niż, proszę was, jechać z Lwówka dalej tą drogą 394, bo tam Golgota jest podobno dla roweru. To jest nieziemska. A tu jakiś pomnik 40 lat koła łowieckiego. Proszę, jakie ładne. Graj Święty Hubercie. No, elegancka sprawa. Droga jest taka. Chcę wam pokazać, żebyście trochę też widzieli. W ogóle, jak ktoś jest, moi drodzy, kto jest tutaj z tych terenów Złotoryi i Dolnego Śląska, zachęcam, żeby udzielał się w komentarzu i przede wszystkim, żeby wchodził na mój kanał. Tam w tej playliście Zakony Rycerskie znajdziecie poprzednie etapy ze Świętego Jakuba. Na tą drogą sobie do Lwówka Śląskiego dociągniemy. Tutaj podobno do Lwówka przyjeżdżają ludzie, ci, którzy tych minerałów szukają, ametystów, nie ametystów. Podobno to są tereny, gdzie bardzo dużo różnej maści kamieni szlachetnych jest, nie? Może coś da radę znaleźć. Patrzcie, przepiękne lasy sosnowe, fajne borowiki i inne grzyby tutaj mogą być. Pokaż, co żeś wyciągnął. A kurki. Jakie kurki? Jakie kureczki, te grubaśne. No. Także elegancko. Przed Lwówkiem Śląskim takie skarby. Legnica 43, Złotoryja 22. Czyż nie jest to, moi drodzy, krzepiące? Też mamy 22 z głowy. A gdzie my się w tej chwili znajdujemy? Lwówek Śląski. Za chwileczkę będziemy odbijać, bo nie lecimy przez Lwówek Śląski, bo tam dalej, tak jak powiedziałem, zaczyna się Golgota po prostu rowerowa. Więc to nie bardzo, ale przed Lwówkiem Śląskim można skręcić w prawo.
na Racławice, małe Racławice, wielkie, tam obok jezior się będzie jechać. Fantastyczna trasa, podobno dużo lżejsza. Jeśli ktoś będzie rowerem jechał, będzie dużo lżejsza ta trasa niż ta normalna, więc myślę, że warto się skusić, bo mówię, im szybciej do Zgorzelca doczołgamy się, tym po prostu lepiej. Słuchajcie, tuż przed Lwówkiem Śląskim GPS pokazuje, że powinniśmy przejechać tutaj tą ulicą Wyzwolenia, ale jest pewna awaria, bo GPS pokazuje, że powinniśmy tędy przejechać rzekę, a tu widzimy, że nie da rady. Ten most po prostu, nie wiem co ten GPS wymyśla. Tu nie da rady przejechać tej rzeki, nie da, ale jakoś do Lwówka trzeba wrócić. No, także GPS nas załatwił. Musimy jednak wrócić do Lwówka i w Lwówku przejechać. To jest droga dużo lepsza, moi drodzy, bo nie ma wzniesień, spokojnie można jechać. Jeśli chodzi o kwestię rowerową, to wtedy się ominie ten cały Gryfin i to wszystko. Nie jest wprawdzie toczka w toczkę z tym muszlą jakubową, ale my do tej muszli z powrotem zaraz trafimy, zaraz dojdziemy, nie ma problemu. W Lubaniu dojdziemy. Patrzcie, jak tutaj mamy Rakowice małe i będziecie mieli tą kapliczkę, to musicie skręcać w lewo. Tutaj jest taki przystanek, a tu w lewo. I tędy będziemy cisnąć dalej. Oh. No, powiem wam szczerze, że aż miło tu się jedzie, bo patrzcie, jakie fajne są jakie fajne są, moi drodzy, przystanki autobusowe. Bolek i Lolek, Brzeg Matołek, Misiu, Krecik nawet jest. Najlepsze jest to, wam powiem, że wszędzie są tu ogłoszenia, że jest teraz lato agatowe. To jest ciekawa sprawa. To jest ciekawa sprawa, bo można tu przyjeżdżać i agaty szukać. Bardzo ładne okazy są podobno. Dobra, ciśniemy dalej z Wladem. Patrzcie, tu przed Gościszowem jaka piękna trasa jest. Calutka w lesie, ptaki przepięknie śpiewają. Przed Gościszowem mam zadzwonić do tego wspierającego, bo mamy, kurde, ziemniaki ma wrzucić, bo obiad mamy mieć w Lubaniu, także elegancko, ale to już jest blisko. Do Gościszowa się doczołgamy. Ale niesamowicie fajnie tutaj przez las. Niesamowicie dużo grzybów jest w tym terenie. Powiem wam, jeżeli ktoś z was jest z Dolnośląskiego, tutaj ze Złotoryi, z Lwówka Śląskiego, z Gorzelca, Lubania, to dawajcie cynk, jak tu z grzybami jest, czy chodzicie, czy nie. No i oczywiście oglądajcie te poprzednie odcinki z Camino, bo będziecie mieli dokładne relacje wszystkiego, moi drodzy. Dobra, prujemy dalej, bo tam Wlad się niepokoi. Niby ta trasa jest łagodniejsza, ale zobaczcie, jakie tutaj skoki są. Powiem wam, że to jest chyba najbardziej górska trasa z tych wszystkich etapów od Krakowa. Ale to, co mi się z kolei tutaj podoba, czasami, kurna, wiecie co? Ja to się czuję, jakbym był faktycznie gdzieś tutaj w środowisku templariuszy. Patrzcie, jakie kurde zamczyska tutaj są. I to nie jest tylko jedno, ten z bramą jakiś tam. Tutaj naprawdę bardzo dużo jest takich ruin, bram, zamków. Moi drodzy, rzecz niewyobrażalna. A tam co jest? A, tam cmentarz w ogóle jest. To nie jest zamczycho, tylko to jest cmentarz. Ale zobaczcie, jak zrobiony. Może on jest na terenie gdzieś właśnie jakiegoś zamczycha. Bo taką bramę do cmentarza to raczej nie. Ale wiecie co? Ciekawe jest jeszcze też to, że no tak jak mówię, miałem nie reklamować tego roweru, ale ci, co oglądali poprzednie etapy, wiedzą, na jakim gracie ja jechałem i jeździłem. Powiem wam szczerze, że ten Cube Nulan jest rewelacja, zwłaszcza hamulce, zwłaszcza przerzutki. Naprawdę, jeśli ja wiedziałem, że muszę zmienić rower, jeśli chodzi o tą trasę bardziej górską w porównaniu na przykład do Śląskiego czy Opolskiego. No jeszcze w Wojcowie, tam w Jurze też tam były takie trasy, ale tam wtedy tym rupieciem się przeharatałem. Ale naprawdę przerzutki super, wygodna kierownica, no rewelacja, hamulce też bardzo dobre, naprawdę, moi drodzy. Ten Cube Nulan
dobra sprawa. Jak ktoś też ma Cuba Nolana, być może z oglądających, to niech weźmie i wrzuci w komentarze swoją opinię. Tutaj też fajne są opony tego Schwalbe czy czegoś, które one się nadają i na szutr, bo tutaj sporo szutru jest też na tej trasie od Wrocławia do Zgorzelca, jeżeli byśmy jechali tylko i wyłącznie szlakiem Świętego Jakuba. My za chwilę wpadniemy na niego, na ten szlak Świętego Jakuba, bo tutaj żeśmy go ominęli troszeczkę, żeby skrócić. No ale zaraz wpadniemy z powrotem, bo za chwileczkę będzie Lubań za 5 km. Artur Wójtowicz, Proszę bardzo. Pielgrzym Camino, ujęcie z auta. Będzie pamiątka. Będę czekał tam w następnej miejscowości. Dobra. Wyślesz kurde autorowi i będzie przypał. On też zrobi program. Sprzedać ten taśmę? Dobra, i dojechaliśmy do Lubania. Proszę bardzo, to jest Robert, subskrybent, wspierający. To jest Vlad, ten tam, ten. Także ekstra. Warto być wspierającym. Także ekstra, no. Ekstra, cieszę się. Lubań wita. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich z Lubania. Łaj. No widzicie, Robert pozdrawiał, także do wspierającego jedziemy na obiad. Co by nie powiedzieć, czekajcie, żeby było jasne. Co by nie powiedzieć, podejmują nas godnie. Po prostu podejmują nas godnie w Lubaniu. No i fajna sprawa, także jedziemy na obiad teraz do niego, a to już teraz będzie spoko, luźna sprawa, moi drodzy, luźna naprawdę sprawa, bo z Lubania jest 17 km do Zgorzelca. Także mamy Lubań, gra gitara. Tak jak mówiłem, w Lubaniu dojeżdżamy do kościółka. Tu macie droga Świętego Jakuba. Narodzenie Najświętszej Marii. Tu mi podpowiadają. Fajne, widzicie? Fajnie akurat jest zrobione i tutaj pielgrzymka dotarła miejsce, gdzie... A tutaj jest tak, gdzie jest ten pieczątka? Nie. Tam z boku, tak? No to fajnie jest, bo tutaj pieczątka jest z boku, także jak nawet nikogo by nie było, to sobie można pieczątkę przystawić. I tak powinno być, moi drodzy. Dobra. Tu macie też całą mapę, moi drodzy. Wszystkie drogi Świętego Jakuba, a przynajmniej te ważniejsze, które lecą po Polsce. Można zobaczyć, nasza Via Regia też jest. Widzicie, Legnica, Lubań i za chwilę Zgorzelec będzie, nie? Fajna sprawa. Wejdziemy sobie na sekundkę do kościółka, żeby zobaczyć, bo jest on na szlaku. Patrzcie, jaki fajny kameralny. Którzy z Krakowa jadą. Patrzcie, jakie fajne, chór. Elegancka sprawa. Ambonka jest świetna, no. Ja jednak jestem zwolennikiem tego przedsoborowego, ci powiem. Ładniejsze były. Co tu mi się to poprzestawiało? Elegancka sprawa. A i tam jeszcze sobie przejdziemy do obrazu. Zobaczymy. Elegancki kościółek. Bardzo fajny. Takie właśnie te na kamienie. O, i tutaj Jakub z muszlą. Zrobimy, przejdziemy od tego.
Bardzo piękny obraz. Patrzcie. No widzicie, dzięki Robertowi mamy możliwość zajrzenia. A tu chyba kogoś pochowali. W Lubaniu tu chyba jakieś księstwo w ogóle było w Lubaniu. Mi się wydaje. To może kogoś tu przy okazji pochowali. Jak ktoś wie, niech pisze. O, ten też ładnie ubrany, więc pewnie jakiś tam... Tak, chyba było jakieś księstwo lubańskie. Przepiękny kościół. Lubię takie kameralne kościółki. Moi drodzy, lubię, naprawdę. Patrzcie, moi drodzy, i to o to chodzi. Droga Świętego Jakuba, a w tej kapsule macie pieczątkę. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło i to jest kapitalne. Czy ksiądz jest, czy księdza nie ma. Pielgrzym może przyjść, może przybić pieczątkę. Ja się dziwię, że inni na ten pomysł nie wpadli. Naprawdę, przedziwne. Tak dużo potrzeba, a ci księża, którzy mają pieczątki albo ich nie mają, to wielką łachę robią, żeby przybijać, no nie? A tutaj każdy pielgrzym może spokojnie sobie pieczątkę trzepnąć. No i widzisz, to jest Gorzelec, także kolejne 80, nie ma sprawy, polecam. Tylko Janek, nie mówiłeś mi, że tutaj cały czas jest po prostu pod górę. Także praktycznie 200 jest wracam, nie? I zachęcam innych, żeby też tutaj dojechali na rowerze. Trzymajcie się. Dzięki Ci ogromne. A nam tylko pikniesz zdjęcie. Tylko jak dasz radę, podejdź bliżej, chodź Artur. No i to już koniec naszego etapu, moi drodzy. Dotarliśmy do Zgorzelca. Elegancka sprawa. Kościółek bardzo fajny, ja wejdę tylko na sekundkę. Tutaj do kościółka, co to za kościółek? Ale pieczątkę trzeba będzie wziąć. W każdym razie zajrzymy. Bardzo ciekawy. O, tu zamknięte. Dobra, zamknięte, nie ma znaczenia. Możemy sobie zrobić fajnie. Pooglądać. Elegancka sprawa, także to jest, moi drodzy, jeszcze tutaj przejdziemy. To jest, moi drodzy, koniec tej polskiej drogi, bo w tej chwili, moi drodzy, mamy sytuację taką, że już dalej szlak Jakubowy wiedzie przez most w Zgorzelcu aż do Görlitz. Najciekawsze jest jeszcze to, że właśnie w Görlitz jest diecezja Görlitz i katedra Görlitz, czyli katedra w Zgorzelcu, jest, moi drodzy, po stronie właśnie niemieckiej. To jest taka ciekawa sytuacja jak i z Cieszynem, tyle tylko, że ta piękniejsza część Cieszyna jest po naszej stronie polskiej, a po stronie czeskiej jest bardziej gorsza, zaniedbana ta część Cieszyna. Natomiast w przypadku Zgorzelca ten piękniejszy Zgorzelec po prostu znajduje się po stronie niemieckiej razem z katedrą i wszystkim. Natomiast po stronie polskiej, no to taki Zgorzelec, jaki Zgorzelec, nie? No i dobra, z powrotem wracamy, ale cieszę się, że ten etap został dokonany, tak bym powiedział, czyli Wrocław, Zgorzelec zaliczony. Dobra, moi drodzy, skoro już dotarliśmy, to chciałem Wam pokazać granica państwa polskiego, tam jest ten lepszy świat i Via Regia właśnie idzie przez ten most do Görlitz. No, może to będzie następny etap do Drezna, kto wie, kto wie. No jak widzicie, troszeczkę materiału się zebrało z tego właśnie 5. etapu Camino. Cieszę się, że to są materiały z 3 stron, bo ja nagrywałem, Władysław troszkę nagrywał, no i jeszcze jak widzieliście z samochodu Robert nagrywał. Cieszę się też, że to było to spotkanie z wspierającymi, bo okazuje się, że ten kanał, który prowadzę, ma sens. Ja serdecznie zachęcam, żeby obejrzeć poprzednie odcinki z tego zakresu Camino, Via Regia, to będziecie mieli podgląd na całą trasę od Krakowa do Zgorzelca. Na pewno każdy z tych rejonów jest inny,
ludzie są inni, przyroda jest inna, architektura jest inna, ale to, co mnie tutaj zachwyciło, tak naprawdę, to zachwyciło mnie to, że była kompletnie inna architektura, bo to jest tak, jakby człowiek na tereny Niemiec wjechał albo na czeskie Sudety. Dużo zamków, dużo ruin opuszczonych, dużo takich poniemieckich rzeczy. Bardzo ciekawe miejsca. Naprawdę przepiękne klasztory, przepiękne romantyczne kościółki. Myślę, że warto się kiedyś tam jeszcze wziąć, wybrać, a przede wszystkim przepiękne lasy. Masa grzybów była, naprawdę, masa kurek, naprawdę. Żeśmy tylko nie braliśmy tego, no bo gdzie włożymy, to się zakisi ogólnie, no nie? Natomiast zachęcam wszystkich, żeby jeżeli macie taką nerwy w sobie albo problemy w sobie, chcecie się tego pozbyć, chcecie to zrzucić gdziekolwiek, to zachęcam wszystkich, żeby wybrać się na Camino. W Polsce jest bardzo dużo tras do Santiago de Compostela. My jechaliśmy akurat Via Regia. No troszkę mniej materiału być może zebrałem, dlatego że wcześniej jak jechałem sam, to zawsze nagrywałem, teraz jechałem z kimś, więc no się nagrywało, dyskutowało, rozmawiało o różnych sprawach życiowych. Naprawdę zachęcam, warto. Nie wiem, czy dalej będziemy startowali do Drezna, czy nie, no to jak tak, to już wtedy za rok. Ale myślę, że tą pielgrzymkę taką życiową w życiu warto zrobić. Zachęcam raz jeszcze, pozdrawiam i wspieram, znaczy nie wspieram, tylko pozdrawiam wszystkich wspierających. Roberta pozdrawiam, Władysława pozdrawiam i wszystkich innych wspierających. Z nimi będziemy mogli też, moi drodzy, inne rzeczy spędzać, także warto być wspierającym. Teraz będą wakacje też śladami pana samochodzika z innym wspierającym, także wiecie, warto się spotkać, warto się poznać, warto powymieniać doświadczenia. Pozdrawiam serdecznie raz jeszcze i do następnego razu.